Ostatnio było Gamma Ray, więc dziś będzie kolejny kultowy power metalowy band. Proszę Państwa, dzisiaj będzie o Blind Guardian. Blind Guardian to niemiecki zespół power metalowy założony w 1984 roku w Krefeld. Grupę założyli Hansi Kirch i Andre Olbrich, będący obecnie jedynymi pozostałymi członkami oryginalnego składu. Początkowo zespół nosił nazwę Lucifer's Heritage, jednak w 1987 nazwa została zmieniona na Blind Guardian. Wraz z zespołem Helloween, Blind Guardian jest uważany za protoplastę power metalu w Europie. Nie należy ich mylić z amerykańską sceną power metalu pokroju Manowar czy Iced Earth. W tekstach utworów poruszone są tematy związane ze światem fantasy, a także mitologiami, legendami i religią. Do dnia dzisiejszego ukazało się 11 studyjnych albumów kapeli, także ja nie przedłużam i lecimy. Blind Guardian powstaje w 1984 roku w Krefeld w nadrenii północnej Westfalii. We wczesnym okresie pod starą nazwą zespół przechodzi pewne zmiany w składzie. Początkowo grają speed metal i w 1985 ukazuje się pierwsze demo Symphonies of Doom, a już rok potem kolejne Battalions of Fear. W 1987 do grupy dołączył gitarzysta Markus Zippen i od tej pory przez następne 18 lat grupa działała w niezmienionym składzie, który tworzyli Kirch, Olbrich, Zippen oraz Thomas Stauch. Ten sam rok owocował także zmianę nazwy na Blind Guardian. Raz, że członkowie grupy nie chcieli być podejrzewani o satanizm z powodu nazwy, a dwa, nie chcieli być uznawani za zespół black metalowy, a przez nazwę niektórzy klasyfikowali ich jako black metal. Od tej pory nazwa pozostała niezmieniona. W tym samym roku nagrali swój pierwszy album studyjny, który to został wydany rok później przez No Remorse Records. Mowa oczywiście o albumie Battalions of Fear. Większość kompozycji z tej płyty to na nowo nagrane kawałki z dwóch albumów demo. Przeważnie z Battalions of Fear, choć znalazł się też jeden z Symphonies of Doom. Ten album jest utrzymany w stylu oldschoolowego power speed metalu. Charakteryzuje się on ciężkim brzmieniem i dość prostymi kompozycjami w porównaniu do późniejszych dokonań Niemców. Przeważnie zawiera on dość krótkie numery, ale za to bardzo szybkie i mocne. Są pewne wyjątki, jak na przykład fantastyczny otwierający numer Majesty. Plus mają one bardzo chwytliwe i zapamiętywalne refreny. W kwestii muzyki warto tu wspomnieć o tym, że część kompozycji By the Gates of Moria pochodzi z 9. symfonii Antoniego Dwoziaka o nazwie Z Nowego Świata. W warstwie tekstowej ten album jest zróżnicowany. Są zarówno teksty skupione na twórczości Tolkiena bądź innych twórców literackich, jak i na temat religii. I tak na przykład numer The Martyr, co dosłownie oznacza męczennik, odnosi się do postaci Jezusa Chrystusa, a Majesty i Run for the Night do Władcy Pierścieni Tolkiena. Jest tu także utwór Wizard's Crown, dotyczący Aleistera Crowley'a, znanego brytyjskiego okultysty. Ciekawostką będzie fakt, że ten utwór pierwotnie nazywał się Halloween i pojawił się na albumie demo Symphonies of Doom. Również wersja na CD zawiera jeden dodatkowy numer, a mianowicie instrumentalny Gandalf's Rebirth. Jest to świetny, chwytliwy i mocny album. Uważam, że jest to świetne wydawnictwo, a jak na debiut to już w ogóle. Bardzo, ale to bardzo polecam ten album. Już rok później światło dzienne ujrzał drugi album studyjny kapeli Follow the Blind. Podobnie jak poprzedni album, Follow the Blind jest utrzymany w stylu power speed metalu, jednak jest on nieco cięższy niż jego poprzednik. Gitarzysta grupy, Markus Zippen, stwierdził, iż w tym czasie słuchali oni zespołów thrash metalowych takich jak Forbidden czy Testament. I to był powód, dla którego ten album jest nieco cięższy. To jest też pierwszy album zespołu, na którym gościnnie pojawił się znany z zespołów Gamma Ray i Helloween Kai Hansen, który śpiewa gościnnie w jednym z utworów, a w dwóch gra na gitarze prowadzącej. Na tym albumie brzmienie jest nieco cięższe i na pewno więcej tu wpływów thrashu. Plus na moje ucho, sekcja rytmiczna jest tutaj bardziej wypchnięta do przodu, a także według mnie brzmi lepiej, co jak najbardziej dodaje mocy tym numerom. Utwory po raz kolejny przeważnie utrzymane w szybkim tempie, jak na przykład Banish from Sanctuary czy Hall of the King. Jednak znalazło się też miejsce na spowolnienie, jak chociażby tytułowy Follow the Blind. Kawałki bardzo mocniej atakujące, ale za to bardzo chwytliwe. W warstwie tekstowej poruszone są tematy zarówno związane z nowelami, jak i mitologią czy religią chrześcijańską. Intro albumu, czyli Inquisition, zawiera tekst, który to jest częścią sekwencji Dies Irae, po polsku znany jako Dzień Gniewu, a wspomniane Banish from Sanctuary odnosi się do postaci Jana Chrzciciela z Nowego Testamentu, a cudowna Valhalla, jak sam tytuł wskazuje, do Walhalli z mitologii nordyckiej, która to była rajem dla poległych w walce w wikingów. W tym utworze gościnnie śpiewa także wspomniany już przeze mnie Kai Hansen. Ten utwór to coś wspaniałego, nie do opisania, a jego refren to już w ogóle.
Dodatkowo, podobnie jak to było z poprzednim wydawnictwem, to tutaj również wersja na CD została wzbogacona o jeden dodatkowy utwór, jakim w tym przypadku jest Don't Break the Circle, będący coverem brytyjskiego zespołu Demon. Uważam, że jest to wspaniała płyta, lepsza nawet od swojego poprzednika, jest to dla mnie znakomite dzieło, które zdecydowanie polecam fanom power speed metalu. Już rok później Niemcy wydali swojego trzeciego długograja Tales from the Twilight World. Jest to zarazem pierwsze wydawnictwo grupy, do którego okładkę wykonał niemiecki artysta Andreas Marschall, współpracujący z takimi zespołami jak Gravedigger, Hammerfall czy Obituary. Wykonał on także okładki do paru innych albumów Blind Guardian. Również jest to pierwsze wydawnictwo studyjnej grupy, przy którym pomagał Pete Zilk, znany m.in. z Iron Savior, który to był drugim inżynierem dźwięku, jak i wokalistą wspierającym. Również gości tutaj ponownie Kai Hansen, śpiewający w Goodbye My Friend i Lost in the Twilight Hall i grający na gitarze w The Last Candle. Natomiast w kwestii muzycznej, ten album prezentuje podobny styl co Follow the Blind. To również jest power speed metal niczym z poprzedniego nagrania zespołu. Również charakteryzuje się bardziej wypchniętą do przodu i szybką sekcją rytmiczną, bardzo chwytliwymi refrenami i świetnymi gitarowymi riffami. Oczywiście, prócz szybkich power metalowych strzał jak Traveler in Time czy Welcome to Dying, jest też miejsce na spowolnienie tempa i odrobinę relaksu. Doskonałym tego przykładem będzie utwór Lord of the Rings, który to jest przeważnie bardzo spokojnym utworem, w którym to pojawia się gitara akustyczna. Sam utwór, jak tytuł sugeruje, nawiązuje do Władcy Pierścieni Tolkiena. Sam album w warstwie lirycznej przeważnie nawiązuje do fantasy i science fiction. Taki Goodbye My Friend, co ciekawe, nawiązuje do znanego chyba każdemu filmu E.T. Są też pewne nawiązania do noweli Stephena Kinga, jak i twórczości Tolkiena. Muzycznie natomiast ten album trzyma poziom poprzednich wydawnictw i po raz kolejny dostajemy świetny power speed metalowy album. Moim zdaniem Tales from the Twilight World to album zdecydowanie wart uwagi i polecam go tym, którzy jeszcze nie słuchali, bo myślę, że warto. Już 2 lata później dostaliśmy czwarty pełniak Niemców, Somewhere Far Beyond. Ten album z jednej strony jest utrzymany w stylu wczesnego speed power metalu z pierwszych 3 płyt, ale z drugiej zaczyna powoli przechodzić w nieco nowszy sposób grania, który to rozwinie się na następnych płytach. Plus jest to ostatni album zespołu, na którym gościnnie pojawia się Kai Hansen, grający na gitarze prowadzącej w utworze The Quest for Tanelorn. Pomógł on także napisać powyższą kompozycję. Ten album w porównaniu z poprzednikami zawiera sporo spokojniejszych momentów. Owszem, takowe były i wcześniej, ale tu jest ich więcej. Szczególnie to słychać w refrenach. Są też chwile spowolnienia, gdzie to sekcja rytmiczna spowalnia. Także dość powszechne jest tu wykorzystanie gitary akustycznej, np. w intrze Time What Is Time. Jest to także podzielone na 2 kawałki numer The Bard's Song. Pierwsza część to In the Forest, a druga to The Hobbit. Pierwsza jest w całości zagrana na gitarze akustycznej, druga natomiast jest już zauważalnie mocniejsza, choć tutaj też pojawia się akustyczna gitara. Na części tych kompozycji członkowie zespołu otrzymali przydomek The Bards, zaś sam Hansi Kirch, wokalista zespołu, nazywa nieraz fanów grupy Bards. Są na tym albumie zarówno ciężkie riffy na gitarze, jak i melodie i solówki w wykonaniu André Olbricha. Z dodatkowych instrumentów pojawiających się na tym wydawnictwie na pewno można wymienić dudy w takim The Piper's Calling, a nawet instrumenty klawiszowe. Ja powiem tak, Somewhere Far Beyond to kolejny album Guardianów na poziomie, choć szczerze trochę bardziej wolę poprzednie 3 płyty, ale dla mnie ten album to wciąż bardzo udane nagranie w dyskografii Niemców. No to moi mili, nadszedł czas na piąteczkę Niemców. 95 rok, ukazuje się wtedy kolejne dzieło studyjne kapeli pod tytułem Imaginations from the Other Side. Ten album, co ciekawe, został nagrany w studio Sweet Silence w Kopenhadze w Danii we współpracy z Flemmingiem Rasmussenem. Tam też z Flemmingiem swoje płyty nagrywała kiedyś Metallica. Po części jest to album koncepcyjny, opowiadający o dziecku, które to jest kuszone, by wejść do wszechświata fantasy przez bramę w postaci lustra. Jednak oprócz tego pojawiają się także tematy związane z legendami arturiańskimi i różnymi powieściami. W kwestii muzyki natomiast na tym albumie Blind Guardian gra inaczej niż na starszych płytach. Mniej tu wpływów w speed metalu, ale jest za to więcej nowych pomysłów i zagrań, z których co niektóre pojawiły się już chociażby na Somewhere Far Beyond. Utwory na tym albumie są mroczniejsze i bardziej klimatyczne. Można czasem dostać nawet gęsiej skórki. Ciekawy też jest tutaj schemat, bo słuchając tej płyty można zwrócić uwagę na to, że są na zmianę wolne, wolniejsze numery i szybkie. Tutaj fantastyczne są zarówno te szybkie, jak i te wolne. Plus mamy tu podobnie jak wcześniej akustyczną gitarę. Pojawił się nawet numer A Past and Future Secret, który niczym pierwsza część utworu The Bard's Song z poprzedniej płyty jest w całości zagrany akustycznie. Z nieco spokojniejszych kompozycji można także wymienić Mordred's Song. Absolutnie fantastyczny utwór, jeden z najlepszych na tej płycie. No i oczywiście na tejże płycie jest także tytułowy Imaginations from the Other Side.
Absolutnie genialny kawałek, jeden z moich ulubionych, jeśli idzie o Blind Guardian. Coś nie do opisania. W kwestii brzmienia nawet można zauważyć, że ten album brzmi lepiej, jeśli chodzi o produkcję, niż poprzednie płyty. Nawet co do współpracy z Rasmussenem. Markus Ziepen wypowiedział się bardzo pozytywnie, zwracając uwagę na to, że przeniósł ich na zupełnie inny poziom, więc pod tym względem ten album wypada bardzo dobrze. Od siebie także muszę pochwalić okładkę tego albumu, którą podobnie jak do dwóch poprzednich płyt wykonał Andreas Marschall. Okładka tego albumu jest piękna i wspaniała po prostu. No cóż więcej mogę powiedzieć. Dla mnie Imaginations from the Other Side to album wielki i wspaniały. Dla mnie osobiście najlepszy album Blind Guardian, jaki został nagrany. Także bardzo, ale to bardzo polecam. 3 lata później wyszła kolejna płyta, kontynuująca drogę poprzedniej, jak i też jedna z najbardziej znanych płyt zespołu. Mowa oczywiście o Nightfall in Middle Earth. Ten album jest płytą koncepcyjną. Opiera się na dziele Silmarillion autorstwa Johna Ronalda Reuella Tolkiena. Jest to także jedna z najdłuższych płyt zespołu, trwająca ponad godzinę i 5 minut. Podzielona jest ona na aż 22 utwory, aczkolwiek połowa z nich to utwory narracyjne, będące krótkimi przerwnikami w większości. Nad tym albumem prócz Rasmussena i Pita Zielka, którzy to współpracowali z zespołem już wcześniej, pracował także Karl Rudolph, znany lepiej jako Charlie Bauerfeind, współpracujący z takimi zespołami jak Gamma Ray, Halloween, Rage czy Hammerfall. Jest to również pierwszy album zespołu, na którym to Hansi Kirsch tylko śpiewał, ponieważ na poprzednich albumach grał także na basie, jednak począwszy od tego albumu jest on tylko wokalistą, a bas jako muzyk sesyjny od tej płyty aż do 2011 roku nagrywał Oliver Holtzwarth. Ten album to rozwinięcie tego, co było wcześniej na Imaginations from the Other Side. Na pewno jest tu więcej harmonii wokalnych, które to są charakterystyczną częścią muzyki Blind Guardian. Jako inspirację wymieniony jest zespół Queen, którym to Hansi Kirsch mocno się inspirował. Plus, podobnie jak na poprzedniej płycie, jest tu dużo instrumentów dodatkowych, jednak jest ich jeszcze więcej niż wcześniej. Kompozycje są tutaj bardzo zróżnicowane. Oprócz szybkich fragmentów są także wolniejsze, bardziej klimatyczne i niektóre numery dzięki temu podchodzą nawet pod balladę, czego przykładem będzie wspaniałe moim zdaniem Noldor Dead Winter Rains. Jak dla mnie najlepszy kawałek Blind Guardian. Rzecz wręcz nie do opisania. Plus co niektóre kompozycje zawarte na tymże nagraniu stały się jednymi z najbardziej znanych i rozpoznawanych utworów grupy. Chociażby singlowy Mirror Mirror. Nightfall in Middle Earth jest albumem powszechnie chwalonym przez krytyków i fanów i jest uważany za jeden z najlepszych, a wręcz najlepszy album Blind Guardian. I ja się z tym w pełni zgadzam. Uważam, że jest to wspaniały album i wraz z Imaginations from the Other Side to najlepszy album Blind Guardian. Nie znacie? To sprawdźcie, bo warto. 4 lata później ukazuje się w pewnym sensie płyta przełomowa dla zespołu. W 2002 roku światło dzienne ujrzał 7. album studyjny Niemców zatytułowany A Night at the Opera. Ten album nosi ten sam tytuł co wydany 27 lat wcześniej album grupy Queen. Ten album jest kolejnym rozwinięciem stylu muzycznego grupy. Jest zauważalnie bardziej progresywny, złożony i skomplikowany jeśli chodzi o kompozycję. Mamy na tym albumie wręcz styczności z metalem symfonicznym i progresywnym, bo tak jak wcześniej jest tu dużo dodatkowych instrumentów. Plus są tu też wielogłosy i polifonie, więc jest to na pewno album złożony i symfoniczny, ale za to bardzo ciekawy. Na pewno, tak jak poprzednicy, ma w sobie klimat. Szczególnie to słychać na przykład w utworze Precious Jerusalem czy Age of False Innocence. W warstwie tekstowej ten album też się trochę różni od poprzedniego. Mamy tu odniesienia m.in. do wojen trojańskich, religii chrześcijańskiej, chociażby w Precious Jerusalem, opowiadającym o ostatnich dniach życia Jezusa Chrystusa, czy też do legend arturiańskich oraz postaci historycznych. Za przykład może posłużyć utwór Punishment Divine, odnoszący się do niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego i jego obłędu, czy Age of False Innocence, nawiązujący do znanego chyba każdemu Galileusza. Album ten zawiera także jedną z najdłuższych kompozycji w historii zespołu, czyli kawałek And Then There Was Silence, trwający aż 14 minut. Muzycznie ten album jest moim zdaniem jak najbardziej interesujący, choć wobec kierunku, jaki zespół obrał na tym albumie, sporo osób było krytycznych, w tym sam perkusista Thomas Stauch, który to był niezadowolony z kierunku, jaki zespół obrał w tym okresie. Nawet wśród fanów i krytyków ten album z jednej strony jest oczywiście chwalony, ale są też tacy podchodzący do tego albumu bardzo krytycznie. Ja natomiast uważam, że jest to kolejny bardzo wartościowy album Blind Guardian, który polecam osobom, które lubią takie granie i zabiegi takie jak te wprowadzone na tym albumie ich nie odpychają. 2005 to rok, który zaowocował pierwszą od dawna zmianą w składzie zespołu. Wtedy to z grupą rozstał się wieloletni perkusista Thomas Thomen Stauch, który to zdecydował się opuścić Blind Guardian, ponieważ jak sam stwierdził, był niezadowolony z kierunku, w którym grupa zmierzała. Wcześniej jeszcze z zespołem nagrał album koncertowy Imaginations Through the Looking Glass.
Zastępcą Thomena został Frederick Emke. Rok później wydany zostało 8. album studyjny Niemców A Twist in the Myth. Ten album ponownie zmienia nieco zasady gry w muzyce zespołu. Album ten oferuje tym razem muzykę prostszą niż na poprzedniej płycie, jednocześnie surowszą, dla niektórych też pewnie lepszą, bo ten album jest, można powiedzieć, bardziej metalowy, a mniej tu symfoniczności i innych takich dodatków z A Night at the Opera. Z dodatkowych instrumentów to przeważnie jak już to klawisze się tu pojawiają. Oczywiście, nadal mamy tu chórki jak na pozostałych albumach Blind Guardian, ale jednak ten album jest surowszy i trochę bliższy płytom sprzed Imaginations from the Other Side. Oczywiście, nie mówimy tu o totalnym powrocie do korzeni, ale jednak temu albumowi trochę bliżej do tych starszych dokonań. Choć i miejsce na nieco spokojniejsze kawałki się znalazło, chociażby Carry the Blessed Home. Plus pojawi się tu także spokojny akustyczny numer Skulls and Shadows, który jest w całości zagrany na gitarze akustycznej, niczym takie A Past and Future Secret i inne takie. Także ogólnie rzecz biorąc, ten album jest powrotem do trochę cięższego grania i uraduje to zapewne osoby, które to były rozczarowane poprzednim wydawnictwem studyjnym zespołu. Moim zdaniem to bardzo dobry album w dyskografii Niemców, jak najbardziej go polecam. 4 lata później wyszedł 9. już studyjny dorobek kapeli zatytułowany At the Edge of Time. Ten album został nagrany w wielu studiach, nie tylko w rodzimych Niemczech, ale też w Pradze, w Czechach i w Stambule w Turcji. Tutaj Blind Guardian gra bardziej symfonicznie niż na poprzedniej płycie. Jest to także dłuższe wydawnictwo, trwające ponad godzinę i 3 minuty. Bardzo dużo na tym albumie jest orkiestracji. Może nie jest to album aż tak symfoniczny jak A Night at the Opera, ale jednak jest tu dużo wszelkiego rodzaju dodatków, których było mniej na A Twist in the Myth. I trochę tu tkwi mój problem z tą płytą. Brakuje jej moim zdaniem tej chwytliwości poprzednich płyt. Jest z jednej strony symfoniczna i są niby różne rzeczy z wcześniejszych dokonań zachowane, ale to już dla mnie nie to. Nawet refreny tutaj nie są aż tak chwytliwe jak wcześniej, zwłaszcza na płytach Imaginations from the Other Side i Nightfall in Middle Earth. Te dodatki tutaj z jednej strony nie przeszkadzają mi jakoś strasznie, bo na poprzednich płytach Niemców sprawdzały się one fajnie, choć dla mnie nie ma tu już tego klimatu i tego czegoś, co wcześniejsze dokonania miały. Ale nie mówię, że jest to jakiś straszny dramat muzyczny, bo mogło być o niebo gorzej. Co nie zmienia faktu, że względem poprzednich dokonań grupy At the Edge of Time wypada dużo słabiej. Szkoda. W 2011 roku współpracę z grupą zakończył sesyjny basista Oliver Holzwarth. Został on zastąpiony przez Holendra Barenda Kurbiosa i w 2015 światło dzienne ujrzał już 9. album studyjny Beyond the Red Mirror. Jest to kolejna płyta koncepcyjna w dorobku zespołu, która to jest kontynuacją wydanego w 95. albumu Imaginations from the Other Side. Hansi Kirsch opisuje je jako historię pomiędzy science fiction a fantasy. Utwory na tym albumie zostały podzielone na kilka rozdziałów. Tutaj macie dokładną rozpiskę tego wszystkiego. Aczkolwiek limitowana edycja zawiera jeszcze jeden dodatkowy utwór, w tym też nieco inny podział. Oto on. Większość albumu została nagrana w Twilight Hall Studios w Niemczech we współpracy z Charliem Boyer-Findem, aczkolwiek orkiestracje na ten album zostały nagrane w kilku zagranicznych studiach, m.in. w Budapeszcie, Pradze i Bostonie. Co do muzyki, to ten album, tak jak poprzedni, jest bardzo symfoniczny. Zaczyna się od 9-minutowego kawałka The Ninth Wave. Później utwory są przeważnie krótsze, ale za to wciąż ciekawe i dobre. Jeśli chodzi o kompozycję, to ten album uważam, że jest trochę lepszy od swojego poprzednika. Nie stawiałbym go obok największych klasyków zespołu, ale na pewno jest lepszy niż wcześniejsze studyjne dzieło zespołu. Jest to ciekawy i moim zdaniem jak najbardziej udany album, wart sprawdzenia. W 2019 roku ukazał się album nagrany we współpracy z Twilight Orchestra jako Blind Guardian's Twilight Orchestra Legacy of the Dark Lands. Jako jedyny członek zespołu pojawił się tu Hansi Kirsch, zaś reszta została nagrana przez osoby gościnne. Przy nagrywaniu pomagała także Orkiestra Filharmonii Miejskiej w Pradze. Natomiast kolejny właściwy studyjny album Blind Guardian został wydany dopiero w 2022 roku, 7 lat po swoim poprzedniku, co sprawia, że jest to na ten moment najdłuższa przerwa między albumami w historii grupy. Tym albumem jest płyta The God Machine. Tworzenie tego albumu trochę się przeciągało, między innymi z racji na pandemię COVID-19 w 2020 roku. Ten okres zaniepokoił frontmana Hansiego Kircha z jednej strony, ale z drugiej miało to pewne korzyści, mówiąc: Dla nas jednak to było dobre z kreatywnego punktu widzenia, ponieważ mogliśmy się nie śpieszyć. Mogliśmy pomyśleć, co tak naprawdę chcemy. To ma reprezentować nas i ma reprezentować czas. Co do muzyki zawartej na tym wydawnictwie, to ten album został tym razem nagrany bez orkiestry. Wciąż są chórki, a nawet klawisze, jednak ten album wydaje się być cięższy i mniej symfoniczny niż poprzednie dokonania zespołu. Hansi Kirsch nawet wspomniał co do inspiracji do tego albumu. Jak dla mnie mógł być nawet ciut cięższy. W trakcie preprodukcji byłem nawet czasami zaangażowany w death metal.
ale pozostali członkowie zespołu to zawetowali. Dzięki temu ten album moim zdaniem zyskuje i mnie to cieszy, że tym razem Niemcy zmniejszyli tą symfoniczność z poprzednich płyt, wyda się tam trochę mocniejszy album i wyszło im to moim zdaniem świetnie. Co do tekstów, to tym razem prócz liryk wciąż obracających się w tematach powieści i nowel, jest także utwór Let It Be No More, który to odnosi się do śmierci matki frontmana Hansiego Kircha. Jak dla mnie jest to album zdecydowanie lepszy od swoich poprzedników, a nawet ośmielam się stwierdzić, że jest to najlepszy album Blind Guardian od płyty A Twist in the Myth z 2006 roku. Więc ja uważam, że jest to album zdecydowanie wart sprawdzenia, jeśli ktoś lubi takie granie. I na tym dzisiaj kończę. Zaraz na ekranie powinien Wam się wyświetlić mój ranking topka i to ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. Dziękuję także Jakubowi z kanału Slot 2001 za gościnny udział w tym materiale. I tyle. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.